Santorini należy do ścisłej światowej czołówki miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów z całego świata. Archipelag zachęca do odwiedzin poprzez niezwykłą rzeźbę terenu i specyficzną architekturę. W skład archipelagu, który jest częścią Cyklat, wchodzi 5 wysp. Santorini, Tirasia i Aspronisi są pozostałością po pierwotnej wyspie Strongli. Natomiast Nea Kameni i Palea Kameni są częścią stożka wulkanicznego, który coraz bardziej wyłaniał się z wody podczas 9 erupcji pomiędzy 197 rokiem przed naszą erą a 1950 rokiem. Przed około 1620 rokiem przed naszą erą istniała okrągła wyspa Strongli, będąca stożkiem wulkanicznym. Niezwykle silny wybuch wulkanu zatopił środkową część wyspy, tworząc kalderę. Boczne fragmenty stożka wulkanicznego utworzyły dzisiejszy archipelag. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Santorini to jest nadal aktywny wulkan, monitorowany przez liczne przyrządy pomiarowe. Zapewne dojdzie w przyszłości do kolejnej erupcji, tylko nie wiemy kiedy. Na chwilę odłóżmy historię na bok i popatrzmy na współczesne oblicze wyspy. Stolicą wyspy jest Fira, zbudowana na szczycie kaldery na wysokości około 250 metrów. Wycieczkowce zakotwiczone w kalderze i spowite mgłą prezentują się niesamowicie. Nie są to częste widoki, dlatego nie mogą się powstrzymać od pokazania kilku kadrów. Najbardziej charakterystycznym budynkiem miasta jest biała prawosławna katedra, a ściślej ortodoksyjny sobór metropolitarny, zbudowany na miejscu kościoła zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 1956 roku. Kilkaset metrów dalej wznosi się katedra katolicka pod wezwaniem Jana Chrzciciela z 1823 roku. Budynek ucierpiał podczas trzęsienia ziemi, jednak nadawał się do odbudowy i remontu. Pomiędzy wcześniej wspomnianymi katedrami znajduje się górna stacja kolei linowej, która łączy centrum miasta z portem. Trzyminutowy zjazd zapewnia ładne widoki. O ile zjazd nie stanowi problemu, to żeby wjechać na górę w czasie sezonu wakacyjnego, trzeba cierpliwie czekać w długiej kolejce.
Przyczyną ogromnej kolejki do kolei linowej na dolnej stacji są tysiące turystów, którzy przybywają każdego dnia na Santorini wielkimi statkami wycieczkowymi. Średnio jest to kilkanaście tysięcy ludzi każdego dnia, a przepustowość kolei linowej wynosi 1200 osób na godzinę, licząc w obie strony. Z tym, że w godzinach porannych i południowych jest zdecydowanie więcej chętnych do wjazdu na górę. My, nie mając czasu, mieliśmy dwie opcje: skorzystać z osła lub wejść pieszo. 200-metrowa droga w górę nie wydawała się wielkim problemem, więc ruszyliśmy pieszo. Przechodząc przez ośli dworzec i widząc dziesiątki zaparkowanych i schodzących z góry osłów, widać, jaka masa zwierząt jest zaangażowana do tej pracy. Ale was tu jest. Sierpniowy upał i ciągle mijające nas stada osłów i mułów pokazały, że nie było to łatwe podejście. Przechodzące zwierzęta dosłownie wciskały nas w ścianę, jakby chciały pokazać, czyja to droga, a ich właściciele nie robili nic, aby poprawić naszą sytuację na drodze. Pod nogami mnóstwo zwierzęcych odchodów. Mury ustąpiły. Mamy piękny widok. A my idziemy oślą drogą, tam do góry. Oślą drogą. Ośla droga. Dojście na szczyt było jak wybawienie. Atlantis. Wieczorem można obejrzeć zachód słońca, który niczym nie ustępuje temu z Ija. Drugą najbardziej popularną miejscowością po stolicy jest Ija. Ija została zbudowana na stromym zboczu opadającym do morza od strony kaldery. W centrum dominuje ciasna zabudowa z wąskimi uliczkami, nieprzejezdnymi dla samochodów. Wiele z domów to tak zwane domy jaskiniowe, wydrążone w wulkanicznym klifie kaldery. W przeszłości mieszkali w nich mniej zamożni mieszkańcy wyspy. Domy są ułożone piętrowo, jeden nad drugim, w nieregularny sposób. W krajobrazie dominują białe domy. Ozdobą są niebieskie kopuły kościołów, a kościołów Ija jest ponad 70. Nie brakuje innych kolorów, które tworzą barwną mozaikę na tle surowego wulkanicznego oblicza wyspy. W oczy rzucają się ruiny weneckiego zamku Agios Nikolaos z końca XV wieku. Podczas trzęsienia ziemi w 1956 roku większość zamku zawaliła się i zsunęła do wód Morza Egejskiego. Jak wszyscy turyści w Ija, poszliśmy zobaczyć zachód słońca. Nie było w nim nic magicznego ani spektakularnego. Atrakcja dla osób, które lubią spędzać czas w tłumie. Czas opuścić główną wyspę i udać się najpierw na Nea Kameni, a następnie na Palea Kameni i Tirasię. Dojazd do głównego portu Atinos wiedzie malowniczą i krętą drogą. W porcie panuje duży ruch. Z portu wypływają przeróżne statki, od tych klasycznych w formie po bardzo nowoczesne.
Na Nea Kameni mamy typowo wulkaniczny krajobraz. Zastygła lawa i zaczątki gleby porosłej rzadkimi trawami. Po około 20 minutach marszu dochodzimy do krateru. Upał, ale tak. Oto widok z centralnego punktu kaldery. Jakby trochę na uboczu leży najmniejsza z wysp Aspronisi. To ta malutka wyspa wraz z Santorini i Tirasią uzupełnia okrąg kaldery, będący pozostałością wcześniejszej wyspy Strongli. Krótki rejs przenosi nas na Palea Kameni. Na tej wyspie główną atrakcją jest kąpiel w ciepłych, brunatnych wodach siarczkowych wypływających spod dna. Żeby się w nich wykąpać, trzeba dopłynąć w pław, ponieważ statki cumują przed zatoką. Drugą co do wielkości wyspą po Santorini jest Tirasia. W pobliżu portu przycupnęły liczne kafejki. W czasie drogi powrotnej możemy obejrzeć z poziomu morza miasta położone w szczytowych partiach kaldery. Mijamy miejsce oznaczone na wodzie pomarańczowym kręgiem. Nie jest to hodowla ryb czy skorupiaków. W ten sposób oznaczono miejsce zatopienia wycieczkowca MSC Diamond w 2007 roku. W katastrofie zginęły 2 osoby, a 1195 pasażerów ewakuowano. Wrak statku cały czas zalega na dnie u wybrzeży wyspy. Dziób znajduje się 62 metry pod powierzchnią wody, a rufa 180 metrów. Przyczyną zatonięcia było uderzenie o podwodną rafę. Koszty wydobycia wraku są zbyt wysokie. Wracamy na Santorini, zajrzymy do 3 mniej uczęszczanych miejscowości oraz wjedziemy na najwyższy szczyt wyspy. Na początek Emporio. W Emporio można zanurzyć się w plątaninie wąskich uliczek, sporadycznie natykając się na mieszkańców. Wchodząc wyżej widzimy morze oraz szczyt Prophitis Ilias, czyli górę proroka Eliasza.
Najbardziej znanym zabytkiem w Emporio jest zamek Castelli, prawdopodobnie z XV wieku, który był jednym z 5 zamków weneckich powstałych na wyspie. W celu ochrony mieszkańców przed piratami, domy były budowane w ścisłej zabudowie w układzie zamkniętego obwodu. Okna i drzwi znajdowały się od wewnętrznej strony. Zamek obejmuje około 80 domów. W każdym zamku znajdowało się zewnętrzne wejście. W Emporio to wejście istnieje do dzisiaj, a mieszkańcy nazywają je bramą. Wewnątrz zamku znajduje się kościół Panagia Messani z XVI wieku z górującą dzwonnicą. Prophitis Ilias, czyli góra proroka Eliasza, ma wysokość 567 metrów. Góra przejęła nazwę od klasztoru proroka Eliasza, który mieści się na jej szczycie. Ten charakterystyczny wierzchołek widać praktycznie z każdego punktu wyspy. Góra od strony kaldery wydaje się niedostępna, podczas gdy z drugiej strony na sam wierzchołek można dojechać samochodem, co też zrobiliśmy. Z góry Prophitis Ilias rozpościera się panorama na niemal całą wyspę. Oprócz klasztoru na szczycie znajduje się baza wojskowa oraz anteny i maszty greckiego radia i telewizji. Pyrgos leży na północno-zachodnim zboczu góry Prophitis Ilias. Pyrgos należy do tych miejscowości, które zachowały swój dawny charakter. Ze względu na brak dostępu do plaż i morza, w Pyrgos nie ma takiej masy turystów jak w innych miejscowościach. W krajobrazie miasteczka wyróżnia się kościół Ofiarowania Maryi Panny z 1660 roku.
Megalochori nie leży nad brzegiem morza. W wiosce można powłóczyć się wąskimi uliczkami pomiędzy białymi domami z licznymi niebieskimi akcentami. Na centralnym placu wznosi się kościół Panagia ton Eisodion z charakterystyczną dzwonnicą. W centrum wioski znajduje się plac z tawernami, restauracjami i niewielkim parkiem. Korzystając z gościnności właścicieli domu jaskiniowego, wchodzimy do środka. Dzwonnice i niebieskie kopuły kościołów są esencją greckiego krajobrazu. Opuszczamy centrum i wchodzimy do mniej oficjalnej części wioski. Obok wioski powołano do życia obiekt Lost Atlantis, placówkę, która charakterem przypomina muzeum, ale w założeniu jej atutem mają być multimedialne pokazy. Muzeum promuje teorię, że starożytne Santorini było opisywaną przez Platona Atlantydą. Podczas kilkunastominutowego pokazu można przeżyć wybuch wulkanu, w mechanicznie poruszanych fotelach, poczuć na własnej skórze opady deszczu, usłyszeć grzmoty, patrząc na obraz 3D. Nie brakuje nawet mydlanych baniek. W dzisiejszych czasach nie ma w tym pokazie nic nadzwyczajnego, ale jest to przyjemna rozrywka. I Merovili rozciągnęło się wzdłuż klifu. Ścieżką o długości 2 km można przejść do Firy. To miejsce emanujące spokojem i napełniające wzrok niesamowitą panoramą urzekło mnie najbardziej na całej wyspie. Po drodze rozciąga się fantastyczna panorama na wyspę Nea Kameni i nieodległą Firę. Dowodem na istnienie cywilizacji minojskiej, rozwijającej się przed Wielkim Wybuchem, jest odkrycie prehistorycznej osady Akrotiri. Miasto zostało przykryte metalowym dachem, a klimatyzowane wnętrze zapewnia bardziej komfortowe zwiedzanie w najbardziej gorących letnich miesiącach. Biorąc pod uwagę to, że występuje tu gęsta wielopiętrowa zabudowa, występują liczne warsztaty i magazyny, a w najbardziej zamożnych domach ściany zdobiono freskami, według dzisiejszych standardów było to miasto. Gliniane rury umieszczone wewnątrz ścian budynków odprowadzały wodę do kanałów zbudowanych pod brukowanymi ulicami. Freski z tego miasta można oglądać w Muzeum Prehistorycznym Tery. Można tam oglądać także gliniane naczynia, marmurowe figurki i naczynia z brązu. Wystawione zbiory zostały wykonane w okresie od późnego neolitu do późnego okresu kultury cyklackiej. Przedział od 34 do XVII wieku przed naszą erą. Ciekawostką jest złoty koziorożec, jedyny przedmiot ze złota. Popatrzmy na kilka fresków arcydzieł cywilizacji minojskiej, które zostały wydobyte z popiołów wulkanicznych po 3600 latach. Freski bardzo mnie zaintrygowały
i dały w czytelny sposób do zrozumienia, jak wysoce rozwinięta była ta odległa w czasie cywilizacja, a jednocześnie jak duże widać podobieństwo tamtego i współczesnego społeczeństwa w podstawowych potrzebach i zachowaniach. Spójrzmy na dwa freski postaci kobiecych, które w przeszłości stanowiły całość. Obie kobiety mają długie, zadbane czarne włosy i charakterystyczny czerwony makijaż na policzkach. Widać również bardzo elegancki ubiór, jak widać dbałość o wygląd zewnętrzny nie zmieniła się przez tysiące lat. Następny fresk jest chyba najbardziej zagadkowy, ponieważ przedstawia niebieskie małpy przedstawione bardzo realistycznie, które w sposób naturalny nie występowały na Santorini. Przedstawiony skalny krajobraz przypomina wyspę Thera. Prawdopodobnie zostały przywiezione na wyspę jako prezent lub zwierzęta domowe. Jak to ma miejsce obecnie, człowiek w tamtych czasach nie troszczył się wyłącznie o podstawowe potrzeby życiowe. Szukał również rozrywki i odmiany w życiu. Kolejne malowidło przedstawia 3-łodygowe rośliny, które po odkryciu interpretowano jako żonkile morskie, a obecnie naukowcy uważają je za przedstawienie papirusu. Kolejna kompozycja przedstawia bydło i cielęta. Na koniec przedstawiam obraz zatytułowany Flotylla. Flotylla składa się z 7 dużych statków, tylko jeden ma w pełni rozwinięte żagle. Po prawej stronie znajduje się Akrotiri, port macierzysty floty. Są jeszcze inne ciekawe freski, dlatego naprawdę warto zwiedzić Muzeum Prehistoryczne Thery. Żeby nie było zbyt różowo, na koniec powiem trochę o problemach Santorini. Pierwszy to brak naturalnych źródeł słodkiej wody. Woda pochodzi z odsalania i w większości miejsc jest dowożona beczkowozami, co mnie bardzo zaskoczyło. Drugi problem to nadmiar turystów. 15-tysięczne Santorini przyjmuje rocznie ponad 5 milionów gości, co doprowadziło do tego, że władze apelowały do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się w związku z podwyższonym ruchem turystycznym. Podstawowym źródłem energii elektrycznej jest jedna elektrownia zasilana mazutem. Zużycie prądu w sezonie letnim jest naprawdę wysokie, biorąc pod uwagę wszechobecne klimatyzatory. W czasie naszego pobytu nie odczuliśmy przerw w dostawach energii elektrycznej, ale mają one miejsce. Władze wyspy parę lat temu podjęły działania na rzecz wyeliminowania plastiku. Czy efekt tej akcji był znaczący? Nie wiem. Natomiast snurkując w przybrzeżnych wodach Perissy, widać unoszące się w morzu cząstki plastiku. W tym miejscu chciałbym zaapelować do wszystkich ziemian: nie pozwalajcie odlatywać z wiatrem waszym plastikowym woreczkom, ponieważ z morzem jest jak z internetem. Jeżeli raz tam coś wpadnie, to już zostaje na zawsze. Natomiast w przyszłości odczujemy skutki naszego niefrasobliwego postępowania. Jeszcze bardziej odczują to morskie stworzenia, które też mają prawo do życia w swoim naturalnym środowisku. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule filmu, mogę powiedzieć, że raz w życiu każdy powinien tam polecieć i zobaczyć Santorini na własne oczy.